Mówią, że przytulanie się do drzew jest bardzo zdrowe i bardzo pozytywnie na ciebie wpływa. Więc zapraszam do tego, żeby się przytulić do tego drzewa. Kurde, za szyję mnie. Widziałeś, jak mnie dziabła? A to jest moja najlepsza technika tutaj. Jak będę kiedyś przylatywał do Bostwany, do stolicy, to w ogóle nawet nie będę szukał innego miejsca. Wbijam tu, bez dyskusji. To jest po prostu tak zarąbiście, że zero-jedynkowo. Jak to zawsze u mnie w życiu bywa. A my się tu nazywamy Likuła, ponieważ Likuła w ich języku znaczy to samo co Mzungu w Swahili, czyli białas. Więc jesteśmy Likuła i zapamiętaj to słowo, ono będzie często używane. No w ogóle ja jak berety, bo rano wyszliśmy i pierwsze machnięcie ręką, właściwie nawet nie wyszliśmy na główną ulicę, tylko wyjeżdżał gość i go pytam: podrzucisz do miasta? No dobra, wsiadajcie. No i wiadomo, gadka szmatka, kim jesteśmy, co robimy, o co nam chodzi, po co tutaj się kręcimy. I tam jechał taki chłopaczek, chyba jego syn, ale nie wiem, i dał mi tą bransoletkę. A ten ojciec pyta: no co pijemy? No, czy kolę, czy fantę? No i mówię: dobra, już niech będzie ta kola. No i co on zrobił? Zatrzymał się przy takim straganie przydrożnym na ulicy i kupił 4 kole dla mnie, dla Maćka, dla tego chłopaka i dla siebie, po czym wsadził tą sprzedawczynię do samochodu i jedziemy. Maciek pyta, czy to jest jego córka, a mówi, że nie, że to sprzedawczyni. No dobra, i co się okazało? Zawiózł ją do miasta, nie wiem, parę kilometrów, po czym jej zapłacił za te kole. Ona jeszcze w ogóle było śmieszne, bo ona dodawała 26 plus 26, brała ode mnie telefon na kalkulatorze, bo nie wiedziała, ile to jest. Dobra, więc on jej zapłacił te pieniądze, no i ona wróciła na piechotę na swój stragan. Więc w ogóle jaja jak... Ludzi było tam więcej. No, jaja jak berety. No bo po prostu pierwszy raz widziałem, żeby samochód jakby zabrał sprzedawcę ze stoiska, żeby mu zapłacić, bo nie miał czym zapłacić. Wesoło było i ciekawie. No, różne są to takie dziwne rzeczy, których nie rozumiemy, ale ich nie oceniamy w żaden sposób. To jest fajne. 6 tygodni, 6 krajów. Mamy Kenię, Tanzanię, Zambię, Zimbabwe, Bostwanę. Kończymy na RPA. Tutaj podczas takiej tułaczki po Afryce, w takim stylu jak my robimy, czyli autostopem, niskobudżetowo, bardzo ekstremalnie, rzeczywiście jest tak, że nasza uwaga jest non-stop absorbowana przez różne wydarzenia, które normalnie nie mają miejsca w normalnym naszym świecie, w którym żyjemy, i rzeczywiście jesteśmy bardzo mocno wyeksploatowani psychicznie. Fizycznie to oczywiście też, ponieważ tutaj jest gdzieś tam około 40 stopni w cieniu i są poważne problemy z wodą, poważne problemy z jedzeniem. Organizm dostaje w dupę. To szczególnie w Tanzanii było widać, gdzie myśmy po prostu nie dojadali i byliśmy bardzo słabi. Co jest ciekawe, to takie wykończenie psychiczne po pewnym czasie. Po 1,5 miesiąca ja już czuję się wyeksploatowany, ponieważ no naprawdę dzieją się rzeczy niespodziewane, niebywałe. Są sytuacje, z którymi jakby naturalnie nigdy nie mieliśmy do czynienia i nie wiemy, jak reagować w danych sytuacjach. No i to jest niezła zagwozdka dla mózgu, który musi to wszystko jakby przyjąć, przetworzyć, no i wyprodukować jakąś reakcję na to wszystko. To jest to niezły trening. Uruchamiamy inne mechanizmy w naszym mózgu niż te, które jakby były wypracowane przez lata, przez całe życie. To jest ciekawe w podróży. Kolejną fantastyczną rzeczą jest to, że uczymy się właściwie bardzo niskobudżetowo. Podróżujemy za darmo, bo przemieszczamy się autostopem. Dzięki temu poznajemy lokalnych ludzi i fajne jest to, że oni naprawdę zapraszają nas do swojego życia. Że to jest tak, że zapraszają nas do swoich domów, do swoich rodzin, opowiadają o sobie i mamy niebywałą okazję poznać ich troski, radości, smutki, obawy, plany, marzenia. Wszystko to, co właściwie w życiu jest ważne. To jest naprawdę niesamowity dar, że mamy taką możliwość, że otwieramy serca tych ludzi i oni otwierają się przed nami. To jest naprawdę świetne. To jest największa wartość tej podróży, ponieważ kolekcjonujemy te historie, te opowieści. Każdy człowiek, kto jest spotkany, to jest osobna historia.
a tych ludzi spotkaliśmy tutaj setki. To wszystko gdzieś tam się w nas kumuluje, to co z nimi wspólnie przeżyliśmy. No i naprawdę dochodzimy do bardzo, bardzo fajnych, ciekawych przemyśleń. Myślę, że to jest największa wartość. Te interakcje z lokalną ludnością, obserwowanie ich odmienności, kultury, religii, mentalności, sposobu postrzegania świata, reagowania na różne rzeczy i wyciąganie jakichś tam swoich własnych wniosków. Oczywiście staram się cały czas nie oceniać. To jest bardzo trudne, ponieważ nasza kultura tak nas jakoś ukształtowała i wychowała i zaprogramowała, że jesteśmy mocno nastawieni na ocenę. Czasem ciężko jest nie oceniać, jak dzieją się rzeczy przerażające dla nas, zgodnie z naszymi europejskimi standardami. No ale staramy się podchodzić do tego w taki sposób, że przyjmuję rolę obserwatora i rejestruję, wchłaniam te wszystkie wydarzenia i staram się po prostu ich doświadczać. No i tyle, no i staram się po prostu tego nie oceniać. Ciężko jest oceniać zachowanie ludzi, nie urodziwszy się w danym kraju, nie wychowując się w danym kraju i tak dalej. No to by było nierzetelne. Dlatego staram się podchodzić do tego w sposób jak najbardziej neutralny, obiektywny, doświadczać tego, co nas tutaj spotyka. Spotykają nas tutaj naprawdę niebywałe rzeczy, bo te różnice kulturowe są kosmiczne. To inna planeta. Nie da się tego słowami opisać, to naprawdę trzeba przeżyć. No i to jest chyba taka bardzo, bardzo fajna wartość dodana, bo żadne wakacje z biura podróży czegoś takiego nie zapewnią. Chodzi o to, że jeżeli pojedziesz gdzieś na jakąś zorganizowaną wycieczkę, no to zamkniesz się w pokoju hotelowym, w lobby, w basenie i tak dalej, na ochranianej plaży. Teren jest przeważnie ogrodzony, jest ochraniany i tak dalej. Oczywiście można wyjechać na jedną, drugą wycieczkę fakultatywną albo do miasta, no ale to nie jest to samo, co życie z miejscowymi. My mieliśmy niebywałą okazję spędzić tydzień w wiosce masajskiej. To nie był pokaz dla turystów, gdzie Masajowie podskakiwali dla nas, śpiewali i tam poprosili później o $5. Nie. Myśmy z nimi po prostu mieszkali, żyli, cierpieli tak jak oni, jedli tak jak oni, pili tak jak oni, spali tak jak oni. To wszystko było takie naprawdę realne, bo doświadczyliśmy ich prawdziwego życia. Tyle, co potrafiliśmy, to pomogliśmy, zrobiliśmy im ten prysznic, całą tą wodę w domu u Renaty. Dzięki temu oni mają dużo bardziej higieniczne warunki teraz i mogą korzystać z jej infrastruktury. A oni się odwdzięczyli tym, że otworzyli się przed nami i pokazali nam swoje prawdziwe życie. No i to było niesamowite. Tak samo kierowcy tirów. Mieliśmy okazję po prostu obserwować, jak oni jedzą, śpią, załatwiają się, kąpią, komunikują się i tak dalej. Więc ja osobiście po tym 1,5 miesiąca zachęcam Cię do tego, żeby podróżować po Afryce. Zdecydowanie zachęcam do autostopu. Uważam, że autostop jest bezpieczny, jest bardzo wygodny. W sumie to jest najbardziej wygodny środek transportu. Myśmy zaczynali od komunikacji publicznej w Kenii. Później miksowaliśmy to, a później już po, nie wiem, chyba 2 tygodniach się totalnie przerzuciliśmy na autostop i nie braliśmy w ogóle pod uwagę komunikacji publicznej ani płacenia za jakikolwiek transport, bo autostop jest po prostu ciekawszy. Stajesz na ulicy, wyciągasz kciuka i zatrzymuje się dokładnie ta osoba, która chce się zatrzymać i chce Cię zabrać. I to jest super, bo cała reszta przejeżdża i ignoruje Cię, a ktoś z jakiegoś powodu się zatrzyma i okazuje się, że gdzieś tam po prostu Wasze drogi się połączyły i zaczynacie jakąś interakcję, rozmowę i rodzą się z tego bardzo ciekawe dyskusje, fajne znajomości. Kto wie co jeszcze. Także autostop jest bezpieczny, fajny i absolutnie podpisuje się 2 rękami pod tym sposobem podróżowania po Afryce.